Jestem Tactical Octopus i witam Was w drugim odcinku o moim szpaju. Jest to update na rok 2016. Zacznijmy może od tego, co mi zostało. Zostały mi te same buty. Są to Creek Highlander, kupione w bodajże Deichmannie. Do tego zostały mi moje spodnie TMC drugiej generacji, kupione w Gunfire'ze na promocji za jakieś 140 zł, więc to nie jest jakiś majątek. Dzisiaj, że no trochę piździ, brałem sobie polarek od Helikona. Jest to Polo Patriot. W tej wersji bardziej zimowej z grubszą granatową po prostu. Zmieniłem. Co zmieniłem? Zmieniłem na pewno kamizelkę. Jest to tym razem chestpick, a nie jakiś AV FSB. Chestpick jest od Condora. W opisie będzie też dokładna specyfikacja całej listy szpeju, którą sobie zmieniłem. Chestpick bardzo przyzwoity. Ma on fabrycznie 6 ładownic na magazynki. Zmieszczą się tam magazynki od A15 od Kałasznikowa G36, Famasa, P90, tak wejdzie, ale nie zamkniecie już sobie szynla gumeczką. Dodałem do tego ładownicę to jest chyba od Edfieldsa, na pewno od Edfieldsa, bo multicam jest no bardzo, że tak powiem, chujowej jakości. Ładownica ta jest fatalna, kupiłem ją tylko dlatego, żeby móc przynosić więcej magazynków. Bardzo ciężko z niej wychodzą magazynki, musiałem w środku wycinać gumki, które były faktycznie zamontowane. Także ładownicy Wam nie polecę, ale kamizelkę Wam polecę zajebiście bardzo. Jest to tania kamizelka, leciutka kamizelka, wygodna kamizelka, nie ogranicza ruchów, jest dosyć pojanek na chestpicki. W środku ma jeszcze dwie mniejsze kieszenie, jedna siatkowa na dokumenty, druga większa, głębsza, z żatem w środku, gdzie możemy sobie jeszcze doczepić jakieś mniejsze gumowe kieszonki na segregację różnych rzeczy. Ładownica od TMC, obszyta multicamem, tylko z przodu na klapie. Ładownica TMC to takie w sumie tylko droższe finał, nic więcej ciekawego. Bardzo mnie irytuje w niej system montażu muli, bo jest z gumy i generalnie jak się montuje go na muli, to jest duży problem, bo ta guma się później zazębia na siebie i ciężko to wchodzi, dużo ciężej niż zwykle muli. Zmieniłem też sobie rękawice, co możecie zauważyć. Są to Mechanicsy Original Band, w multicamie oczywiście. Zegarka się pozbyłem, bo dużo bardziej praktyczny okazał się smartfon na strzelankach, co jest dosyć mało spotykane. Większość zauważyłem jakieś wypasione Sunto ambity za dookoła mają. Zmieniłem też sporo rzeczy w moim Kałasznikowie. Fabryczne, co zostało, to tylko szkielet gearboxa i silnik. Listę zmian technicznych, które zastosowałem w tym Kałasznikowie, też znajdziecie w opisie filmu, bo tutaj naprawdę dużo bym gadać o tym. Jedną z takich ciekawszych rzeczy jest to, że mam w nim teraz dwa gniazda na baterię. Jedno jest z przodu tutaj pod szyną RIS, gdzie się zmieści dwudzielny Nuprol 1340 mAh. Drugie jest standardowo pod pokrywą komody zamkowej. Zmieniłem też okrycie twarzy. Pierw miałem kominiarkę czarną, później miałem taką maskę Hamskula. Widzieliście na pewno na moim fanpage'u, na filmikach chyba też. Kominiarka była całkiem spoko, aczkolwiek ja po prostu zgubiłem. Później kupiłem maskę, żeby mi osłaniała twarz. To, że osłaniała twarz, to spełniała swoją rolę w 100% znakomicie. Aczkolwiek ciężko było po prostu pod nią oddychać w bardzo upalne dni. Także zrezygnowałem z maski Hamskula i sobie kupiłem szal Soko. Jest to bardzo dobre rozwiązanie i kamuflujące, i po prostu lekko osłaniające usta, żeby nam gdzieś tam kulka nie rozpaliła zębów. Zmieniłem także gogle. Później będzie na pewno zbliżenie na wszystko porobione. Zmieniłem gogle, są to gogle FMA z wbudowanym wentylatorem.
Wiem doskonale, że nie ma atestów, wiem doskonale, że zaraz będą hejty, że o ja pierdolę, stracisz wzrok człowieku, co ty robisz najlepszego. Jest tak, nie polecam kupowania tych okularów, aczkolwiek wytrzymały mi 720 fps-ów z odległości jakieś pół metra, więc no ja tak sobie wziąłem te gogle, bo były po prostu tanie, kosztowały stówkę. Zmieniłem też hełm, co możecie zauważyć. Jest to Airframe od Emersona. Bardzo, bardzo wygodny hełm, zarąbiście przystosowany pod noszenie zestawów słuchawkowych. I też jak już wjechaliśmy na temat zestawów słuchawkowych, mam na sobie kopię MSA Solidinów od Dragona. Słuchawki, jak za swoją cenę pierwotną, gdzie są chyba za 400 z hakiem złotych, to no generalnie nie poleci do nich. Ale za cenę promocyjną, za 200 chyba 20 je kupiłem, czy tam za 215? Za 215 zł te słuchawki są bardzo, bardzo dobre. Aczkolwiek jak wiadomo, technologicznie to nie jest szał, dupy nie urywa. Zmieniłem także plecak. Mam na sobie laserowo cięty plecak Assault Pack wielkości LK, jest to 36 litrów, wyprodukowany przez Milteka. Wiadomo, Miltek to nie jest jakaś tam zajebista firma, jest bardzo, bardzo porównywana do jakichś chińskich ACM-ów, Eightfieldsów i innych takich wypustów słabej jakości. Aczkolwiek zaciekawił mnie, ponieważ dużo osób na mieście, przynajmniej z tego co zaobserwowałem we Wrocławiu, nosi odmianę albo mniejszą, 24 czy 25 litrową, albo odmianę większą, 36 litrową. Plecak jest bardzo wygodny, jest dobry na jakieś milsimy, gdzie idziemy w pole na całą dobę, albo i czasami dłużej. Jest dobry na EDC, na uczulenie do pracy, na zakupy do Biedry czy jakiegoś innego sklepu, który mi wcale nie zapłacił za wykuwanie go. Jest też dobry na krótkie 3-dniowe wyjazdy, takie stricte cywilne, żeby spakować tam swoje ciuchy, jakieś kosmetyki. Sam plecak jest generalnie nie najlepszy, nie najgorszy, pośredni. Można go kupić za jakieś 130-140 zł maksymalnie. Ja go kupiłem we Wrocławiu w sklepie Zielony Sklep. To już by było na tyle z update'u na rok 2016. To są wszystkie zmiany w moim szpeju, jakie Wam teraz zaprezentowałem. Nic nowego aktualnie nie kupiłem, niestety. Po prostu UHC się nie zgadza za bardzo. W 2016 roku jeszcze na pewno zajdą jakieś większe zmiany w moim ekwipunku, na pewno dojdzie przynajmniej replika na Noctowizji, mam taką nadzieję. Aczkolwiek to już Wam zaprezentuję w roku 2017, mam nadzieję, że gdzieś na początku. Także to by było na tyle, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, Tactical Octopus.